Politycy wręcz otwarcie krzyczą, że każdy, kto zadaje jakiekolwiek pytania o SAFE albo próbuje myśleć samodzielnie, jest wrogiem narodu. Nadal będę upierać się przy swoim i postaram się sprawdzić, czy to ma sens. Zacznijmy od podstaw. Czym w ogóle jest SAFE? Security Action for Europe to unijny instrument pożyczkowy uruchomiony w ramach planu ReArm Europe, który ma sfinansować wzrost wydatków na obronność państw członkowskich Unii Europejskiej. Komisja Europejska zaciąga w imieniu SAFE dług na rynkach finansowych, emituje obligacje, a zebrane w ten sposób środki przekazuje państwom członkowskim jako długoterminowe pożyczki na rozbudowę obronności. Łącznie cała zebrana z nich pula wynosi 150 miliardów euro. Z tej puli Polska została wytypowana do rekordowego zadłużenia opiewającego na kwotę aż 43,7 miliarda euro, co czyni nas zdecydowanie największym beneficjentem tego instrumentu spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jeśli pierwsza transza zostanie wypłacona w 2026 roku, to spłata odsetek startuje od zaraz. Koszt odsetek to około 1,3 miliarda rocznie, czyli odsetki całościowo to trochę ponad 13 miliardów euro. No, 14. Czarny scenariusz zakłada, że według bazowego raportu Komisji Europejskiej Monitora Stabilności Fiskalnej w 2025 roku, opublikowanego w lutym 2026, dług publiczny Polski ma wzrastać systematycznie i osiągnąć poziom 107% PKB w roku 2036, czyli dokładnie w roku, kiedy spłacimy odsetki od pożyczki SAFE. Dziś nasze zadłużenie to około 60% PKB. To oznaczałoby wzrost o ponad 47 punktów procentowych w ciągu dekady. Komisja Europejska wskazuje, że jeśli Polska nie zmieni polityki fiskalnej, stanie się jednym z najbardziej zadłużonych krajów Unii, ustępując jedynie miejsca na podium najbardziej zadłużonych Hiszpanii, Finlandii, Grecji, Belgii, Francji oraz Włochom. Tutaj politycy mówią: ale po co to całe czarnowictwo? Pieniędzy mamy jak lodu, rozwijamy się, wręcz zaczynamy być potęgą gospodarczą. Albo jesteśmy potęgą gospodarczą. 107% absolutnie nam nie grozi. Niektórzy mówią, że gdybyśmy tylko chcieli, to kredytu byśmy nie brali. No ale ten kredyt to istna okazja, bo odsetki to tylko 14 miliardów euro, które i tak będą spłacać obywatele. Gdybyśmy nie zmienili polityki fiskalnej, co to w ogóle znaczy? Że jeśli nie zaczniemy zarabiać więcej albo pobierać więcej podatków, to wtedy nasze 107% zadłużenia PKB zaczyna być realnym scenariuszem. Nie będzie tak źle, wystarczy posłuchać naszych rządzących. Jest wspaniale. Przyjrzyjmy się, co nas czeka w 2036 roku, na który przypada spłata naszej pierwszej raty po spłacie odsetek od pożyczki SAFE. Oto obraz polskiej gospodarki do 2036 roku, o którym nasza potęga gospodarcza woli nie mówić. Rządzący planują spłatę z długów z podatków przyszłych pokoleń. Problem w tym, że tych pokoleń po prostu nie ma. Przy utrzymaniu obecnego tempa wymierania w samym 2025 roku ubyło nam 176 tysięcy ludzi. Do 2036 roku populacja Polski skurczy się o około 1 720 000 obywateli. To tak, jakby z rynku pracy i konsumpcji wyparowała cała Warszawa. Zamiast młodych podatników będziemy mieć potężną rzeszę seniorów wymagających opieki. Koszty utrzymania starzejącego się społeczeństwa rozerwą budżet państwa. Według oficjalnych prognoz ZUS do 2030 roku fundusz emerytalny będzie generował deficyt rzędu 90 do 138 miliardów złotych rocznie, który państwo będzie musiało pokryć z naszych podatków. Jednocześnie w NFZ spadnie liczba płatników składek, a wzrosną koszty leczenia seniorów. Do 2040 roku wygeneruje to lukę finansową w wysokości 171 miliardów złotych.
Te setki miliardów trzeba będzie dodrukować lub pożyczyć, albo komuś zabrać. W narracji polityków magicznie wyczarować. Tylko że mówimy o Polsce, nie o Hogwardzie z Harry'ego Pottera. Już teraz emerytury szału nie robią, a składki regularnie rosną. W czasie, gdy państwo będzie desperacko liczyć na wpływy PIT, polski rynek pracy przejdzie brutalną transformację. Szacuje się, że do 2035 roku z rynku pracy zniknie około 2,1 miliona osób z powodów demograficznych, głównie emerytury i starzenie się społeczeństwa. Do tego dochodzi rozwój sztucznej inteligencji. Zagrozi zawodom, w których pracuje ponad 3,5 miliona Polaków. To 20% pracujących głównie w administracji, usługach biurowych i edukacji. McKinsey szacuje, że automatyzacja może zastąpić 7,3 miliona pełnoetatowych miejsc pracy. Zamiast płacić wysokie podatki na spłatę CPK czy Atomu, ogromna część klasy średniej może tymczasowo wylądować na zasiłkach lub państwowych programach przekwalifikowania. W okolicach 2036 roku kumulują się terminy oddania do użytku Centralnego Portu Komunikacyjnego, co pochłonie do 2032 roku ponad 131,7 miliarda złotych. A w 2035 roku startuje nasza pierwsza elektrownia jądrowa, której koszt to 192 miliardy złotych. Jeśli dobrze pójdzie. Koniecznie zobacz mój film Czy atom nas uratuje, gdzie mówię, kto nam ten atom sprzedaje i jakie ma osiągnięcia na tym polu. Inne realizacje naszego wykonawcy to skok kosztów o 160%. Jeśli dobrze pójdzie, nie brzmi jak narzekanie, ale realna obawa na podstawie problemów w realizacjach, jakie wykonawca miał do tej pory. Obie te inwestycje państwo finansuje poprzez zaciągnięcie gigantycznego długu i emisji obligacji. Gdy państwo będzie tonąć w długach, Unia Europejska przerzuci na obywateli koszty energetycznej transformacji. Od 2027 roku wchodzi podatek ETS-2, który doliczy do rachunków za gaz przeciętnej rodziny około 24 tysiące złotych do roku 2035. Równocześnie wejdzie w życie dyrektywa budynkowa, czyli dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wymuszająca ocieplenie domów i wymianę pieców. Koszt dostosowania całej Polski to astronomiczne 2,5 biliona złotych. Obywatele tego nie udźwigną, więc państwo będzie zmuszone uruchomić kolejne miliardowe programy osłonowe i dotacji, potęgując tym samym zadłużenie. Czy to nie wygląda, że zbliżamy się do 107% zadłużenia PKB? W 2036 roku nie mamy spłaconego żadnego kapitału SAFE. Mamy za sobą dekadę płacenia samych odsetek, a jeszcze przed sobą około 35 rat kapitału, aż do roku 2071 z całym nominalnym długiem. Dziś jest nas niespełna 38 milionów. GUS i Komisja Europejska mówi wprost, do 2060-2070 roku Polska może stracić od 6 do 10 milionów mieszkańców. W pesymistycznych scenariuszach zejść nawet do poziomu 26-28 milionów ludzi. Innymi słowy, kiedy ostatnie raty SAFE będą jeszcze wisieć w okolicach 2070-2071 roku, kraj może być mniejszy o 1/4, a nawet 1/3 obecnej populacji. Lukę tę może wypełnić Ukraina, Indie lub inne kraje. Tylko czy wtedy w ogóle będziemy jeszcze Polską w takim scenariuszu? Organizm ostrzega nas bólem głowy przed nadchodzącą zmianą pogody, a rynek przed nadciągającym kryzysem. Jeśli polska gospodarka ma się tak wspaniale, to dlaczego giganci tacy jak Carrefour czy Auchan szykują się do ewakuacji? Uciekają przed rosnącymi w zawrotnym tempie kosztami energii, płac i podatków. Skoro potężne korporacje mówią, to się już nie opłaca i nie ma więcej sensu, to jak do 2036 roku przetrwa zwykły podatek?
No, ale mamy nieskończone unijne dotacje. Do 2036 roku Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. Kurek z pieniędzmi dla nas zostanie zakręcony. Polska po raz pierwszy w historii stanie się płatnikiem netto. Oznacza to, że zamiast dostawać pieniądze, będziemy z własnych podatków fundować dotacje dla ukraińskich oligarchów, jednocześnie spłacając swoją pożyczkę SAFE. Do tego polską wieś czeka całkowita anihilacja. Nasz rolnik będzie dociążony kosztami Zielonego Ładu, dobrostanu zwierząt i podatkiem węglowym ETS-2. Dodatkowo zostanie zmiażdżony przez bezcłowy import. Nie wygra z brazylijskimi latyfundystami z umowy Mercosur ani z ukraińskimi agroholdingami, które produkują taniej i bez rygorów ekologicznych. Dobry inwestor zawsze zakłada najgorsze. Polski polityk mówi, że jest wspaniale i że nic złego się tam nie wydarzy. Okej, więc co mamy kupić za te wszystkie kredyty? Czy to jest dobre? Dane ciągle się zmieniają. Zacznijmy od Borsuka, nowej dumy polskiej armii, na którą pójdą gigantyczne miliardy z naszych podatków. Rząd chwali się, że to w 100% nasz narodowy produkt. To prawda, ale tylko połowicznie. Z jednej strony naprawdę mamy powody do dumy. Kadłub i podwozie, które potrafi pływać, mimo ogromnego ciężaru. To dzieło inżynierów z Huty Stalowa Wola. Stworzyli Borsuka od zera, bez proszenia się o zagraniczne licencje, jak to miało miejsce przy Krabie. Na górze jest bezzałogowa wieżyczka ZSSW-30. Nasza polska robota i światowa ekstraklasa. Komputery, radary, celowniki termowizyjne. To wszystko robimy u nas. A to właśnie elektronika w takich pojazdach kosztuje najwięcej. Kiedy zajrzymy głębiej, zobaczymy, że mechaniczne serce Borsuka to potężny 720-konny diesel od niemieckiego MTU, spięty z amerykańsko-brytyjską skrzynią biegów. Rzućmy teraz okiem na system obrony wschodniej granicy. Pojazd Baobab K to zautomatyzowany siewca min. Wyobraźcie sobie wielką ciężarówkę, która wjeżdża w teren i w zaledwie kilkanaście minut potrafi dosłownie wypluć z siebie i rozstawić potężne pole minowe, zatrzymujące wrogie czołgi. Rdzeń operacyjny, czyli wyrzutnie, oprogramowanie i polskie miny są z bydgoskiej Belmy. To czysta krajowa produkcja z Huty Stalowa Wola. Nośnikiem jest nasza polska ciężarówka Jelcz. Ale podobnie jak w przypadku Borsuka, kiedy zerkniemy pod maskę tej ciężarówki, znajdziemy włoski silnik Iveco o mocy 540 koni mechanicznych. Ostatnia rzecz, Piorun, lekka, naramienna wyrzutnia przeciwlotnicza, która zrobiła absolutną furorę na wojnie w Ukrainie, strącając rosyjskie śmigłowce i drony. Za lot tej rakiety odpowiada silnik na paliwo stałe, wymyślony i wyprodukowany w zakładach Mesko, Skarżysko-Skamiennej. Co więcej, najważniejszy element pioruna, czyli głowica, która sama widzi ciepło silnika, wrogiego samolotu i bezbłędnie za nim podąża. To dzieło polskich inżynierów i naukowców. Zbudowaliśmy system naprowadzenia na podczerwień, o który dziś zabiegają armie z całego świata, w tym i Amerykanie. Mamy też zainwestować miliardy w tarczę wschód, budowę zaawansowanego elektronicznego muru na granicy z Rosją i Białorusią, systemy kamer, czujników, radarów i łączności. Chodzi o wykrywanie, przeciwdziałanie i zestrzeliwanie wrogich dronów. Ostatni punkt, budujemy polski cyfrowy mózg. Zamiast zdawać się na algorytmy kupione za granicą, co zawsze niesie ze sobą ryzyko, że ktoś nam je po prostu wyłączy, wojsko stworzyło Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji. Nasi polscy specjaliści, najtęższe umysły z naszych politechnik, piszą własny supertajny kod i uczą naszą sztuczną inteligencję, jak wygrywać bitwy. Polskie AI będzie działać jak niewidzialny sztab. Błyskawicznie połączy ze sobą te wszystkie kropki z pola walki, odfiltruje informacyjny szum
i dosłownie w ułamku sekundy wskaże dowódcy najgroźniejszy cel. Dodatkowo mamy wydać jeszcze pieniądze na Airbusy A330 MRTT, wojskowe samoloty pełniące rolę powietrznych tankowców. Polska planuje kupić kilka takich maszyn, aby uniezależnić się od sojuszników w kwestii tankowania myśliwców F-16 i F-35 w powietrzu. To, co jest plusem, spora część tego kredytu to pieniądze wydane w Polsce. Przynajmniej w teorii, bo niektórzy wykazują, że pieniądze i tak wrócą na zachód. Więc byście mieli jasność mojej opinii. To wszystko brzmi dobrze. Cieszę się, że polskie i byłbym pierwszy za tym, gdyby nie to, że to kredyt do 2071 roku, na który może nas zwyczajnie nie być stać. Wyobraź sobie stół w kasynie, tylko że zamiast żetonów leżą na nim przyszłe lata Polski, nasze podatki, emerytury naszych dzieci i cała gospodarka. I teraz popatrz, kto ile stawia. Niemcy przychodzą, kładą kilka żetonów, bo i tak mają własny tani kredyt. Francja dorzuca swoją kubkę. Sporo, ale tyle, ile ich gospodarka jest w stanie udźwignąć. Bez bólu. Włosi, Rumunia, Węgrzy, każdy coś dorzuca, ale pilnują, żeby nie wejść all in. A potem przychodzi Polska i jak na filmie jednym ruchem zgarnia prawie 1/3 wszystkich żetonów ze stołu, mówiąc: wchodzimy na maks, na 45 lat. Nikt inny przy tym stole tak nie ryzykuje. W puli 150 miliardów euro safe my bierzemy prawie 44 miliardy. To 30% całego programu. Więcej niż Francja i Włochy razem wzięte. I prawie 3 razy więcej niż większość pozostałych państw. Niemcy nie biorą nic. Oni patrzą z boku, bo ich własny dług jest tańszy niż ta okazja z Brukseli. Politycy mówią: gigantyczne środki na zbrojenia, szansa dla przemysłu, miliardy zostają w Polsce. W praktyce, żeby dostać tą pożyczkę, zobowiązujemy się, że do 2071 roku oddamy około 57-58 miliardów euro. Czyli tak naprawdę prawdziwych, niepożartych przez odsetki pieniędzy jest mniej więcej 29-30 miliardów. Reszta to koszt za przywilej zadłużenia. Plan zakłada, że wszystko pójdzie idealnie, że nie będzie opóźnień, przekroczeń kosztów, kar umownych, inflacji kosztów materiałów. Już dziś widać, że w kolejce do tych pieniędzy ustawiają się nie tylko zakłady, które realnie coś potrafią, ale też nowe spółeczki, które powstały wczoraj. Bez historii, za to z dobrymi kontaktami. Klasyczny sygnał, że tam, gdzie płyną miliardy, pojawia się polityczny klientelizm. To nie jest klasyczny kredyt. Nie emitujemy własnych obligacji, które możemy restrukturyzować, rolować, negocjować. To dług, którym pieniądze fizycznie pochodzą z Brukseli i wracają do Brukseli, a po drodze są wypłacane w transzach, jeśli grzecznie spełnimy kamienie milowe. Dziś rząd mówi: świetnie, mamy darmowe bezpieczeństwo. Jutro, gdy przyjdzie inna ekipa z innym pomysłem na Polskę, możemy usłyszeć: transza wstrzymana, bo nie podobają nam się wasze reformy. Obecna władza w imię kilku lat politycznego komfortu i zdjęć na tle nowego sprzętu wmontowuje w system bezpiecznik, który zadziała nie wobec nich, tylko wobec tych, którzy przyjdą po nich, a przede wszystkim wobec tych, którzy będą mieli inne zdanie niż nasz wierzyciel. Następcy naszych rządzących będą musieli spłacać raty, renegocjować z Komisją Europejską ewentualne zmiany i tłumaczyć ludziom, skąd wziąć pieniądze, gdy dług dobije do 107% PKB. Demografia siądzie, a do tego koszty ZUS, zdrowia, ETS-y, ocieplanie domów zjedzą każdą wolną złotówkę. Inne państwa używają SAFE jako dodatku do budowania kilku pięter do już istniejącego domu. Polska próbuje na tym kredycie zbudować cały wieżowiec. Bez windy bezpieczeństwa, bez schodów awaryjnych, bez planu B. Ekonomicznie wszystko krzyczy, że nie zakładamy marginesu błędu, a mimo to wchodzimy w największy możliwy zakład.
Co się dzieje w realnym życiu, jak nie możesz spłacić kredytu? Licytacja, utrata ziemi, czyli bierzesz kredyt pod obronę ziemi, ryzykując utratę własności bez najazdu i żadnego wroga. Rządzący powiedzą, święty spokój jest bezcenny. Wchodzimy all in, bo stawką jest przetrwanie. I tak sprzedają dziś Safe jako tarczę przeciwko rosyjskiej agresji, choć w praktyce bardziej przypomina to drogi zakup politycznego spokoju, tu i teraz, niż realną inwestycję w przyszłość. Z jednej strony słyszymy prostą opowieść. Musimy się dozbroić, bo Rosja. Rosja nie funkcjonuje w próżni, tylko połączona jest z Pekinem, rozmawia z Iranem, handluje z Indiami. Wszystkie poważne analizy podkreślają, że Kreml nie zdecyduje się na otwarty atak na NATO, bez choćby milczącej zgody Chin. A tymczasem Chinom wielka wojna w Europie po prostu się nie opłaca, dopóki zdobywają wpływy, głównie gospodarcze. Ryzyko nie jest prawie zerowe, ale my zachowujemy się tak, jakby wynosiło 100%, jakby rosyjskie czołgi miały jutro stanąć pod Białymstokiem. W tym samym czasie robimy coś zupełnie odwrotnego niż większość kontynentu. Sięgamy po największe zadłużenie w całej Unii Europejskiej z perspektywą spłaty do lat 70. XXI wieku. Bierzemy pieniądze dziś, budując to, co umiemy zbudować dziś, ale raty będziemy płacić w świecie, który będzie zupełnie inaczej wyglądał. A skoro rzekomo szykujemy się na Rosję, warto zapytać, co ona właściwie robi. Tu odpowiedź jest jasna. Priorytetem Moskwy jest rozbudowa arsenału rakietowego i dronowego, a nie masowe odtwarzanie parku czołgów. Logika jest prosta. Strzelać z daleka, paraliżować infrastrukturę i miasta, zmuszać przeciwnika do wydawania fortun na obronę, zamiast powtarzać Kursk w wersji 2.0. Równocześnie globalne raporty o przyszłości pola walki wskazują, że jeśli gdzieś ma dojść do największego gorącego starcia, to nie na mazowieckich polach, lecz na morzu wokół Tajwanu. Konfrontacji flot USA i Chin, a Rosja byłaby w roli pomocnika Chin, a nie samotnego najeźdźcy na Mazowsze. Do 2040 roku Chiny, USA i Rosja, według wojskowych analiz, wejdą już w pełną epokę dronów, zrobotyzowanych systemów bojowych, egzoszkieletów i rojów autonomicznych maszyn. Technologii, przy której dzisiejsze czołgi i bojowe wozy piechoty staną się tylko ciężką, powolną bazą, albo wręcz anachronizmem. Dotychczasowe metody walki nie zmienią się trochę, tylko całkowicie. Tymczasem my nadal będziemy spłacać kredyt za technologię, jaką znamy dziś. W 2071 roku ta stal będzie tylko wspomnieniem, a realną wartość będą miały systemy, które potrafią latać, sieciować i myśleć samodzielnie. O ile w ogóle dociągniemy z finansami do tego momentu. Stany Zjednoczone, największa armia na świecie, pierwsza gospodarka. I co? Przez lata tworzyli konflikty, gonili króliczka. I zobaczcie, co się dzieje z ich gospodarką. Dług publiczny to 124% PKB. Mają praktycznie armię na kredyt. I my chcemy zrobić to samo, ale bez atutów, jakie mają Stany. My już w tej chwili wchodzimy w kredyt, który przy takiej skali faktycznie zamyka nam przestrzeń w budżecie na technologię jutra. Zachowujemy się dokładnie tak, jak rodzina, która bierze kredyt na święta z 3-letnią spłatą. Grudzień jest wtedy najpiękniejszy. Pełny stół, prezenty, fajerwerki. Tyle, że za rok znowu są święta, znowu trzeba coś położyć na stół. Polska zachowuje się tak, jakby jutra miało nie być i za wszelką cenę chce stanąć na linii frontu i z dumą krzyczeć: my pierwsi! Otoczenie churalnie nas do tego dopinguje. Bądźcie tarczą, bądźcie liderem, bądźcie bohaterem. Ale nikt nie ustawia się w kolejce, by zadłużyć się równie poważnie jak my. Brać na siebie takiego ryzyka militarnego, technologicznego naraz. Roboty i sztuczna inteligencja dopiero się rozpędzają, a my właśnie zaciągamy gigantyczny kredyt na technologię, która jest dzisiaj. Spłacać go mamy
jutro. A skąd weźmiemy pieniądze na technologię jutra? Co innego, gdybyśmy mówili, kupujemy, bo nas stać. Jak to się zestarzeje, to kupimy co innego. Ale my bierzemy kredyty coraz szybciej, a pomysłów na spłatę i rozwój mamy coraz mniej. Na to pytanie nie odpowiada dziś żaden oficjalny dokument. SAFE odpowiada tylko na jedno. Jak kupić jak najwięcej sprzętu teraz za każdą cenę. Nie dotyka problemu, czym będziemy walczyć, gdy ten sprzęt się zestarzeje, a raty dalej będą przychodzić aż do 2071 roku. Więc nasi politycy mówią za nas w kasynie: wchodzimy all in, ale robią to w chwili, gdy zasady na naszych oczach zaczynają się zmieniać.